Siema, Sybil Extreme Vocal Q&A i 5000 subów, yeah! Na samym początku, jeszcze zanim przejdziemy do tematu Q&A, chcę Wam wszystkim bardzo podziękować za Wasze wsparcie dla kanału. Udało nam się przebić 5000 subów. Jest to niewątpliwie piękny, przynajmniej dla mnie, kamień milowy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie co najmniej kilka takich przed nami. Bardzo Wam dziękuję, bo to Wy jesteście oddechem, życiem tego kanału. To dzięki Wam on istnieje i po prostu stopniowo rośnie w siłę i staje się coraz lepszy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, a teraz lecimy z Q&A. Pytań, a co oczywiste też odpowiedzi jest 30 i 3 najlepsze zostaną nagrodzone. Musiałem troszkę zmienić nagrody, bo trudno będzie, żebym obecnie mógł Cię zabrać na piwo albo po prostu zaprosić na scenę, żebyśmy razem w trakcie koncertu na jednej scenie zajebali jeden albo kilka utworów. Obecnie jest to nie za bardzo możliwe, dlatego te nagrody delikatnie zmieniłem. I tak oto pierwsze miejsce zostanie nagrodzone kursem wokalnym, który stworzyłem na platformie Udemy, The Ultimate Extreme Vocals Course. Drugie miejsce zostanie nagrodzone albo ukarane wspólnym treningiem wokalu. Godzina intensywnych ćwiczeń nakierunkowanych na to, co po prostu interesuje Cię w kwestii wokalu najbardziej. Ja Ci w tym pomogę, żebyś po prostu to jak najlepiej ogarnął. Za trzecie miejsce przewidziana jest płyta albo koszulka mojego zespołu na V, którą wyślę w dowolne miejsce, raczej w Polsce, bo na przykład wysyłka do Brazylii ponoć kosztuje około 200 zł. Tak czy inaczej, to są nagrody zupdate'owane, a teraz w końcu zajmujemy się pytaniami i odpowiedziami. Pierwsze pytanie od gościa o ksywie Śpiący. Jak robić wysokie screamy? Ćwiczę już pół roku, ale nie umiem tego zrobić. Czy mój młody wiek może na to wpływać? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista, bo wszystko jest bardzo względne. Jeśli przechodzisz aktualnie mutację i Twój głos jest niższy, obniżony, jest taki bardziej jakby grudkowaty. Ja na przykład miałem w tam wieku 13-14 lat taki głos, jakby ktoś rzucał cegłami po prostu o ścianę. Taki bardzo nieprzyjemny, ciężki, toporny i donośny głos. I myślę, że śpiewanie wyżej w tamtym czasie byłoby dla mnie bardzo trudne. Już nie mówiąc o jakichś wysokich screamach. Ja nawet nie wiem, co wtedy robiłem. Mówiłem na gotów szataniści i czytałem death metal zamiast death metal. Tak czy inaczej, jeśli jesteś w trakcie mutacji i Twój głos znacznie się obniżył, to faktycznie przez jakiś czas możesz mieć większe trudności z tym, żeby nauczyć się krzyczeć wyżej. Na pewno dobrze byłoby ogólnie popracować nad emisją głosu i nauczyć się śpiewać wyżej, kontrolować wysokość dźwięku i żeby robić to jak najbardziej wygodnie, swobodnie, no i żeby po prostu dobrze to rezonowało, żeby dobrze to brzmiało. I potem też na pewno będzie o wiele łatwiej kontrolować wysokość screamów. Kolejna rzecz to pytanie po prostu, jaką techniką chcesz te screamy osiągnąć, bo na przykład jeśli jest to false chord, a nie masz zbyt dużego doświadczenia, to na pewno łatwiej jest na początku uzyskać wokal średni, średnio niski z false chordem i ewentualnie potem iść sobie stopniowo w górę, czyli na przykład taki podstawowy false chord i możesz starać się iść stopniowo coraz wyżej. I tak będzie po prostu łatwiej. Można też spróbować inaczej, na przykład zaśpiewać wysoki dźwięk i przejść od niego do false chordu. Nie trzeba używać falsetu ani rejestru głowowego. Może być to po prostu albo może być to faktycznie falset. Ej, 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 my day. Możesz też nauczyć się techniki fry scream. Jest mnóstwo materiałów na kanale na temat tego, jak nauczyć się fry screamu, więc możesz sobie to po prostu obczaić, ale na pewno przydałoby się zbadać Twoją skalę głosu,
i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy masz aktualnie mutację i czy w ogóle ćwiczysz czysty głos, czy pracujesz nad skalą i nad tym, żeby po prostu swobodnie się w jej zakresie poruszać i ewentualnie ją poszerzać stopniowo. Pytanie numer 2 od Dawako 1000. Specyficzna intonacja i ogólna prezencja wynikła naturalnie z ćwiczeń przed kamerą, czy podpatrzyłeś u kogoś triki na budowanie charyzmy, dodawanie chrypy na kluczowe słowa, podkreślanie pojedynczych zgłosek na początku, niektórych zdań itd. To, co mi pomogło, to zdecydowanie przygoda prawie roczna ze sprzedażą bezpośrednią i rozmawianie z co najmniej kilkunastoma tysiącami ludzi totalnie obcych, ludzi w ciągu roku. Na sprzedaż ma wpływ wiele czynników. Może być to nawet zmrużenie oczu i ktoś może poczuć się, jakby był atakowany albo jakbym był wkurwiony i może mi zamknąć drzwi przed nosem. Do tego na pewno musiałem dobrze nauczyć się kontrolować swoją mimikę, tembr głosu, bo on też ma duże znaczenie, więc myślę, że doświadczenie w sprzedaży. Mówiąc szczerze, nigdy nie stosowałem żadnych trików na budowanie charyzmy. Nie uważam się też za jakoś wyjątkowo charyzmatycznego człowieka. Nigdy tego nie ćwiczyłem w inny sposób, jak tylko nagrywając filmy i starając się być coraz lepszy w tym, jak mówię, jaką mam intonację, jak się zachowuję, jakie mam flow, więc myślę, że to faktycznie wynikło naturalnie z ćwiczeń przed kamerą. Jeśli chcesz nad tym popracować, po prostu nagrywaj się na tyle często, na ile jest to możliwe, na ile Ci to sprawia frajdę, przyjemność, bo to też musi być przyjemność. Ja to nawet trochę polubiłem, odkąd prowadzę ten kanał. I obserwuj, co możesz robić lepiej, czy na przykład możesz intonować troszkę bardziej wyraźnie, czy możesz mówić bardziej różnorodnie. Ja czasami mam problem z tym, że mówię bardzo płasko, a powinienem mówić może tak, bardziej tak, ciekawie i modulować głos nieco w bardziej taki różnorodny, interesujący sposób. Możesz obserwować swoją mimikę, czy możesz też coś tutaj poprawić, czy możesz dodać jakieś gesty, a może tych gestów jest za dużo i trzeba ich trochę odjąć. Może można też poprawić coś, co jest w tle. Nie powinno być tam przesadnie dużo przedmiotów, które mogą rozpraszać widza, czy coś takiego. Na pewno muszę się dużo w tej kwestii nauczyć, ale to są takie proste tipy. Trzecie pytanie. Marcel O. Jak śpiewać z chrypką? To jest bardzo ogólne pytanie, więc też mam dosyć szerokie spektrum możliwości, żeby na nie odpowiedzieć. Najprostszy sposób to vocal fry i dodanie podparcia, a potem przejście do czystego dźwięku. Tak jakbyśmy chcieli vocal fry naciągnąć na czysty dźwięk. Czyli na przykład mamy i oczywiście to nie jest tylko vocal fry w tej chrypce, bo pojawia się kompresja. Pojawiają się też struny głosowe fałszywe, przynajmniej w moim przypadku, bo moją bazową techniką jest false chord, więc tam można słyszeć takie delikatne jakieś Kargyra vibes, coś takiego. Ale zdecydowanie jest to jeden z najprostszych sposobów na to, jak zdrowo i w miarę szybko nauczyć się śpiewania z chrypką. Najważniejsze jest to, żeby to było wygodne i żeby całe gardło, cały aparat głosowy był wolny od niepotrzebnych napięć. Jeśli są jakieś napięcia, ścisk, jeśli zbyt mocno napierasz na dźwięk, na struny głosowe, to się nie uda. Wtedy to będzie brzmiało w ten sposób. Nie jest to ani wygodne, nie brzmi to też zbyt dobrze. Czyli mamy vocal fry, dodajemy podparcie i dodajemy po prostu czysty dźwięk. Przeciągamy to na czysty dźwięk. Kolejna rzecz to można się po prostu nauczyć kargyry. I to też musi być całkowicie wygodne. Ten dźwięk nie jest wcale głęboko w gardle osadzony, on jest bardziej taki na środku. Bliżej miękkiego podniebienia. Tak prawie pomiędzy twardym a miękkim podniebieniem, ale zdecydowanie bardziej w stronę miękkiego podniebienia. Hey, 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 haha, hey, I'm your life here. I można się nauczyć też po prostu tę kargyrę
mieszać z czystym dźwiękiem, żeby uzyskać właśnie chrypę. Pytanie numer 4 od Ariela. I musiałem aż sobie to zapisać na obrazku, bo jest to pytanie bardzo skomplikowane, ale postaram się na nie odpowiedzieć. How to add distortion to a compressed belt sound right above the vocal break to the mixed voice. Czyli jak dodać przester do skompresowanego, zbeltowanego dźwięku zaraz nad załamaniem głosu mix voice'u. Nie wiem, czy to rozumiecie. Ja tak prawie rozumiem. Chodzi po prostu o dodanie przesteru na vocal breaku. Myślę, że to generalnie jest trochę przekombinowane pytanie. Belting to jest donośny śpiew, który używa też twang. On jest bardzo dobry do wysokich dźwięków, takich ostrych. Łatwo też jest go przesterować. Przynajmniej belting w tym, jak jest opisany przez system CVT, zwany już nowocześnie Edge. To jest właśnie ten Edge, taki jazgoczący, wkurwiający, ostry, wysoki dźwięk z twangiem. No i mamy ten dźwięk. Twang jest rodzajem kompresji też, więc on jest już sam w sobie taki skompresowany. Jeśli damy więcej twanga, to będzie jeszcze bardziej skompresowany. Czyli jak do tego dodać więcej przesteru zaraz nad vocal breakiem. Mix voice nie jest tutaj naprawdę taki ultra potrzebny. Zresztą bardzo często osoby, które dobrze śpiewają mixem, ja się do nich nie zaliczam, ale takie znam, nie są w stanie złamać swojego głosu, podkreślając, że kiedy ćwiczy się mix, to głos staje się jednym wielkim rejestrem i nie ma żadnych breaków tam. Więc to nie jest takie oczywiste. No ale dobra, no możemy zobaczyć teraz na żywo, ja też tego nie ćwiczyłem nigdy wcześniej. Wszystkie tutaj pytania przerabiam na gorąco. Jak podniesiemy ten twang wyżej, czy on w ogóle się złamie i czy w ten sposób będziemy w stanie osiągnąć przester. No czyli da się. Czyli mix nie jest taki obligatoryjny. Vocal break tak, ale będzie łatwiej osiągnąć vocal break, jeśli będziemy trzymać się bardziej rejestru piersiowego i nie uciekniemy ani w głowę, ani we falset, tylko będziemy ten stłangowany dźwięk będziemy przeciągać stopniowo tak wysoko, jak to jest potrzebne, żeby ten głos się nam złamał i w wyniku tego przesterował. Spróbujmy jeszcze raz. Bardzo ważne jest to, żeby nie zgubić całkowicie domknięcia strun głosowych, bo wtedy będzie właśnie ucieczka w coś jak falset. I wtedy to w ogóle nie wyjdzie. Idąc też w górę, nie musimy aż tak bardzo dodawać podparcia. Podparcia najwięcej jest potrzebne w momencie, kiedy nasz głos się łamie i chcemy go przesterować. To wtedy potrzebujemy dodatkowy taki boost energetyczny, żeby ten dźwięk poprowadzić dalej. Ale w tym momencie nie do końca jest jeszcze to dodatkowe podparcie potrzebne. Dopiero jak głos się łamie. To wtedy to się przydaje bardziej. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Ariel? Dobra, lecimy dalej. To Q&A chyba zabierze więcej czasu niż myślałem. Myślałem, że się uwiniemy w pół godziny, ale chyba nie jestem w stanie tak krótko odpowiadać, a bardzo mi zależy, żeby to było dokładne. Może będą dwie części, trudno mi to stwierdzić. Ok, to następne pytanie 5, 6 oraz 7, bo nie było limitu, ile pytań może zadać jedna osoba, pochodzi od użytkownika YouTube Valdebenitom. Okej, nie umiem czytać, haha. Thank you for the channel. You're welcome. I pytania. Did you learn on your own to sing extreme vocals? At what age did you learn? No, oczywiście uczyłem się całkowicie sam, ale to też jest nadużycie, bo uczyłem się z bardzo dużą ilością filmów. Około 2012 roku
tych filmów obejrzałem chyba z 1000 i w co drugim ktoś przeczył temu, co było mówione w poprzednim i byłem bardzo tym nie tyle, że nawet zniesmaczony, ale mój głos dostał pierdolca, już nie wiedziałem, co dobrze działa, a co nie, więc mniej więcej po roku odbijania się od różnych ścian, niszczenia sobie głosu i jakby takiej beznadziei, no to stwierdziłem, że będę ćwiczył sam metodą prób i błędów i albo mi się uda, albo sobie rozjebię głos i wtedy już nie będę mógł tego kontynuować. No czyli w gruncie rzeczy próbowałem uczyć się z materiałami innych osób. Częściowo to wychodziło. Pamiętam jednego dzieciaka, który chyba miał z 14 lat i nosił zawsze czapkę i napierdalał jakieś old school death metalowe covery. Później nagrywał jakieś recenzje i wstawił jedno ćwiczenie na swój kanał na to, jak growlować i to było zwykłe i robienie tego po prostu coraz mocniej każdego dnia, aż się osiągnie taki growl, jaki nas cieszy i cieszy naszych sąsiadów. I pamiętam, że to był chyba najbardziej wartościowy film ze wszystkich, jakie obejrzałem. Natomiast poza tym ćwiczyłem głównie sam i też sam robiłem sobie szkodę, sam to naprawiałem i dlatego tak bardzo dużo wiem na temat darcia ryja, bo każdy możliwy błąd sam popełniłem i później nauczyłem się, jak ich unikać, jak nie doprowadzać do nich, ale też przede wszystkim jak robić darcie mordy typu fry scream, false chord, growl, przestery, chrypki i tak dalej, jak robić to po prostu zdrowo i wygodnie. I mój głos jest zdrowy, bo byłem nawet u foniatry wczoraj i się okazało, że wszystko hula po prostu idealnie, anatomicznie i jestem kurwa szczęśliwy. Okej, drugie pytanie, czyli w sumie pytanie szóste. What were your biggest influences in learning? Did your parents like the same kind of music? No, trudno mi powiedzieć. Największy w sumie wpływ był ze strony takich starych zespołów, jak na przykład Death albo Obituary, albo D-Side i wokal Glena Bentona. To było w sumie takie moje największe wyznaczniki. Jeśli nie wiem, kumplowi, który w sumie zaraził mnie muzą death metalową w technikum, puszczałem growle i na przykład nie mówił, że brzmię jak Glenn Benton, to myślałem, że jestem po prostu chujowy. A jak był Glenn Benton, to było fajnie, fajnie, Glenn Benton vibes i super. A co do gustu muzycznego na przykład mojej matki, to lubi jakieś Black Sabbath na przykład, albo jakichś Hendrixów, albo tego typu rzeczy, albo Beatlesów. Death metalu raczej nie słucha, ze względu raczej na chyba swój wiek, natomiast przesłuchała parę razy mój album i moje demo. Jestem pod wrażeniem, bo naprawdę kilka razy przesłuchała, więc można powiedzieć, że zbliżone są te gusty, ale nie są identyczne. Wiem, że mój najstarszy brat, z którym za bardzo nie miałem kontaktu, słuchał dużo metalu, jakiś Iron Maiden albo coś takiego. W piwnicy nawet odkryłem mazakiem napisane Iron Maiden. I odkryłem to dopiero już będąc dorosłym i w ogóle znając ten zespół, bo przedtem czytałem to Irach i nie wiedziałem, co to kurwa jest w ogóle. Siódme. Regarding vocal help when training some days, I seem to engage the false chords better. Others, there is no way around it and the session becomes frustrating. What could be causing these differences? W trakcie treningu czasami te struny rzekome są lepiej zaangażowane, a czasami po prostu nie ma chuja i to nie wychodzi i wtedy się wkurwia. I co może być przyczyną tych różnic? Ja to pamiętam dosyć dobrze, jak sobie ćwiczyłem na samym początku i czasami miałem tak, że jeden trening był naprawdę zajebisty i wracałem na chatę zadowolony. Mijały 2 dni, bo średnio co drugi dzień ćwiczyłem i to dosyć dużo, bo ćwiczyłem chyba 3-4 godziny. Jak się okazywało, było to zbyt mało czasu, żeby się zregenerować. No i na następnym treningu mój głos brzmiał jak gówno i w ogóle nie byłem w stanie znaleźć tego miejsca, czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład nie ćwiczysz za długo, czy nie przesadzasz z ilością ćwiczeń, z tym jak długo ćwiczysz, jak intensywnie ćwiczysz, czy masz wystarczająco dużo czasu na regenerację. Kolejna rzecz to jest w ogóle placement false chordu, czyli to jest raczej nad krtanią. Najprostszy sposób, żeby to odkryć, to jest takie chrząkanie. Jeśli jest to całkowicie wygodne, powinno być. I przede wszystkim dźwięk rezonuje nad krtanią albo na górze krtani, to znaczy, że
jest to właściwy placement dla false chordu. Czyli placement sprawi, dobry placement i wygoda i używanie podparcia we właściwy sposób, czyli placement, podparcie i bez szaleństw, jeśli chodzi o głębokość, wysokość, moc, dojebanie tego dźwięku. Regularne ćwiczenia na pewno pomogą niwelować te różnice. Odpowiedni czas do regeneracji też będzie pomagał uzyskać taki jednorodny styl, technikę i brzmienie bez momentów, kiedy jest czasami zajebiście, a czasami w ogóle to za bardzo nie idzie. No i też ograniczy to czynnik frustracji i bycia wkurwionym, bo wszystko będzie sobie tak gładko, stopniowo rozwijać się na jednakowym, przyzwoitym poziomie. Pytanie 8. Jak odblokować górny rejestr? I tutaj jest dosyć spoko rozwiązanie, dosyć szybkie. Odkryłem to dosyć niedawno w materiale innej osoby. I to, co pomaga, no to znowu pojebane dźwięki, oczywiście wokal, takie kwilenie jak taki mały szczeniak, takie i później robienie tego z otwartą gębą, na przykład na A. To, co mi pomogło z tym tematem lata wcześniej, to taki film z dinozaurami, gdzie było takie i nuciłem sobie falsetem melodyjkę tego pierwszego dinozaura, takie i w ten sposób nauczyłem się falsetu, a potem o wiele łatwiej było mi w ogóle nauczyć się też wyższych screamów, czyli na przykład można udawać takie wysokie dźwięki z bajek. Na przykład takie rzeczy i mówić w ten sposób. I w ten sposób można sobie ten górny rejestr odblokować. Można też wyższy dźwięk postarać się zrobić pełnym głosem, ale tak delikatnie. Czyli nie na przykład tak ciężko piersiowo, tylko bardziej tak delikatnie. Pytanie numer 9. Chesterowski. Możecie obczaić jego YouTube, tam są różne covery i w ogóle jak zejść z frajem w dół. Są różne szkoły w sumie z tym frajem. Na przykład ostatnio popularne jest to, aby do fry screamu używać strun głosowych tych rzekomych. I w ten sposób można uzyskać brzmienie na przykład jak z Whitechapel. Można po prostu zrobić kargyrę. Lekko dodać tam powietrze, czyli poluzować trochę gardło, nie napierać tak twardo na ten dźwięk, tylko go zluzować, trochę odpuścić siły. Jest tam w tle takie. To nie jest szept, to nie jest kurwa szept. Szept to jest coś takiego i to jest bardzo ściśnięte. A to jest bardziej tak, jakbyś napił się wody i miał takie orzeźwienie. I to pojawia się w tle tej kargyry. Zaczyna się trochę mieszać i powstaje fry z użyciem strun głosowych fałszywych. I na pewno potrzebuje to więcej podparcia niż taki zwykły, tradycyjny fry scream. I łatwiej jest w ten sposób osiągnąć taki średni, średnio niski i oczywiście na drodze ćwiczeń też niski fry scream. Można też z tym tradycyjnym fry screamem, czyli bez przesadnego udziału strun rzekomych, pójść w dół w taki sposób, że zaczynamy z dźwiękiem wyższym. I staramy się go po prostu obniżyć stopniowo, nie za szybko i też nie za nisko, nie za głęboko od razu. I to może być wystarczające na samym początku. Kolejna rzecz jest taka, że wcale nie musimy tego dźwięku tak naprawdę obniżać. Możemy go po prostu przyciemnić, czyli możemy zaśpiewać jeden dźwięk co najmniej 2 barwami głosu, na przykład zamiast możemy te barwy głosu zmieniać, czyli w przypadku fraja możemy też tę barwę przyciemnić. Czyli na przykład mamy
teraz ten fry stał się po prostu ciemniejszy i brzmi jakby był niższy, więc to jest kolejny sposób. 10. pytanie od Human Sludge. If you haven't already answered this, what are some steps someone can take when repairing vocal damage from smoking, drinking, etc.? Czy są jakieś konkretne kroki, jakie można podjąć, kiedy sobie naprawiamy uszczerbki na zdrowiu po tym, jak chlaliśmy i paliliśmy? Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o palenie, to lepiej rzucać je stopniowo dla głosu, bo jeśli zbyt gwałtownie rzucimy palenie, to nasze ciało zacznie, nasza śluzówka zacznie produkować nadmierną ilość tej powłoki, tego śluzu, który zabezpieczał ją wcześniej przed dymem papierosowym, przed wysuszeniem, przed zanieczyszczeniami i kiedy się dużo paliło, to równoważyło ten dodatkowy śluz. Jeśli znika palenie, zostaje nam tylko nadmierny śluz i wtedy może być nieciekawie, bo na przykład nasz głos zacznie się w niekontrolowany sposób łamać, przesterowywać, nie będziemy mieli aż takiej dobrej kontroli nad wysokością, nad modulacją naszego wokalu. No i będzie to po prostu nieprzyjemne, bo będziemy mieli zalepione gardło i struny głosowe glutami. Dlatego jeśli chodzi o palenie, lepiej rzucać je stopniowo, tak aby śluzówka w naszym gardle, struny głosowe też mają swoją śluzówkę, żeby przyzwyczajała się do tego, że ten drażniący czynnik jest coraz bardziej taki wycofany, coraz bardziej zanika, więc to jest taki dosyć istotny krok, żeby rzucać palenie stopniowo, a jeśli rzucasz to nagle, no to licz się z tym, że Twój głos będzie brzmiał przez jakiś czas jak gówno. Jeśli chodzi o picie, wygląda to trochę podobnie. To, co jemy i pijemy, nie ma kontaktu bezpośrednio ze strunami głosowymi. Dym papierosowy już ma, natomiast alkohol wpływa ogólnie na całe ciało w taki sposób, że sprzyja stanom zapalnym i odwadnia cały organizm, a co za tym idzie też śluzówkę gardła i strun głosowych, więc może być to ten sam efekt. Jak się rzuci całkowicie alkohol, a piło się na przykład, nie wiem, tam 2 piwka dziennie albo coś takiego przez cały rok, no to też może skutkować takimi objawami, że po prostu gardło jest zalepione różnymi glutami, więc też lepiej ograniczać alkohol stopniowo. A jeśli zamiast nadmiaru glutów w gardle pojawia się suchość po tym, jak się rzuci fajki czy po prostu picie, warto jest sobie robić na przykład inhalację z olejkiem z drzewa herbacianego. Wystarczy wziąć garnek litrowy, zalać go choćby do połowy wrzątkiem, dodać 3-4, max 5 kropli olejku herbacianego, zarzucić ręcznik na głowę i robić wdech i wydech. Oczyszcza to całą śluzówkę, nawilża też struny głosowe, więc to jest bardzo pomocne. Siemię lniane, napar z siemienia lnianego też pięknie pokrywa takim ochronnym balsamem śluzówkę i w jamie ustnej. Może też dotrzeć do strun głosowych i do gardła. Fajnie to po prostu nawilża. Poza tym są też takie tabletki jak Gelovox, Isla, tego typu kwestie, albo nawet syrop prawoślazowy. Na pewno też dobrze byłoby nie oczekiwać przesadnie od siebie najlepszego brzmienia i życiowej formy. Na przykład nie polecam w takim stanie po rzuceniu palenia czy picia całkowicie nagrywać na przykład w studiu, bo dla Waszego głosu to będzie delikatny szok. Nie do końca będzie jeszcze oswojony z tą nową sytuacją, która niby wydaje się zdrowa i naturalna, ale jeśli ktoś tam pije i pali przez lata i nagle to rzuci, to jego głos po prostu dostaje pierdolca. I na pewno w studiu nie będzie ani wygodnie, ani nie będzie dobrze brzmiał ten wokal. Dlatego dobrze jest to redukować stopniowo, nie nagrywać wtedy i po prostu trochę dać sobie siana, trochę wyluzować i zmniejszyć oczekiwania. Dobrze jest cały czas ćwiczyć, ale nie przesadnie ciężko. Jak już mówiłem wcześniej, nie ma limitu, ile pytań może zadać jedna osoba, więc następna osoba zadała tych pytań 6. I są to dosyć oryginalne, abstrakcyjne pytania od użytkownika YouTube o wdzięcznej nazwie a.odreszki. I to jest pytanie 11. Jak najskuteczniej szybko wrócić do darcia się po przerwie?
Ja już się w miarę ogarnęłam. Jak było, niestety chyba wiesz. I czy tobie się zdarzyła podobna sytuacja? Zdecydowanie zdarzyła mi się taka sytuacja, pewnie nie raz. Miałem łącznie może z 1,5 roku przerwy zupełnie od wokalu. Z różnych przyczyn, albo praca i nie wiem, zachciało mi się kariery, albo jakieś kwestie zdrowotne. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić po przerwie, to spróbować wrócić na pełne obroty od razu po takiej przerwie, na pełną intensywność, nie wiem, kurczę, objętość ćwiczeń, ilość utworów i wysokie oczekiwania względem swojego brzmienia. To jest najgorsze, co można zrobić. Więc jak najskuteczniej szybko wrócić, to tak naprawdę są małe kroki. Trzeba zacząć od rozgrzewek, od ćwiczeń oddechowych, żeby mięśnie przypomniały sobie, jak to jest pracować, intensyfikować to stopniowo trochę bardziej. Robić rozgrzewki wokalne, najpierw na wokal czysty, żeby emisja była dobrze ustawiona, żeby było wszystko wygodne, żeby się nie zdzierać, żeby nie szarżować przesadnie ze śpiewaniem bardzo wysokich albo bardzo niskich dźwięków. Najważniejsza jest technika i to, żeby krok po kroku chodzić na dawny poziom, ale nie robić tego skokowo, tylko właśnie stopniowo. I tak samo jest z darciem mordy. Darcie mordy to jest dopiero któryś krok z kolei, w zależności od przerwy. Jeśli miałaś przerwę na przykład parę miesięcy, to zdecydowanie trzeba najpierw zacząć od ćwiczeń oddechowych, żeby znowu odświeżyć sobie pamięć mięśniową, żeby te mięśnie wzmocnić, żeby to one najpierw wróciły na właściwe tory. Równolegle do tych ćwiczeń oddechowych można też je intensyfikować, tak jak już mówiłem wcześniej. Równolegle do tego można zacząć ćwiczyć emisję głosu, żeby dobrze głos ustawić, żeby on dobrze rezonował, żeby był wygodny, żeby swobodnie i lekko, pewnie poruszać się przez swoją skalę. I znowu nie chodzi o to, żeby śpiewać bardzo wysoko albo bardzo nisko, tylko żeby swobodnie, płynnie, wygodnie, z dobrym, niewymuszonym brzmieniem przemieszczać się pomiędzy dźwiękami w obrębie tej podstawowej skali, nawet jeśli to nawet jeśli to by było 1,5 oktawy albo 2 oktawy, to będzie ok. I dopiero następnym krokiem jest darcie mordy. I w przypadku techniki false chord na przykład będzie to zaczynać się od placementu, czyli na przykład czyli tego miejsca nad krtanią. Jeśli tam siedzi ten podstawowy false chord, na przykład growl, jest to wygodne, nie zdziera, nie jest przesadnie zapowietrzone, dobrze pracuje podparcie i to nie męczy głosu, to dopiero wtedy można zacząć podnosić sobie poprzeczkę i próbować na przykład trochę wyżej, trochę niżej, mocniej, głośniej, głębiej, słowo po słowie próbować sobie wykonywać całe wersy, całe utwory i w takiej kolejności to powinno zostać przeprowadzone, czyli stopniowo. Nie trzeba się z tym pierdolić, żeby na przykład cały miesiąc tylko oddech, później tylko emisję głosu ćwiczyć i później dopiero darcie mordy. Wystarczy sobie poświęcić kilka dni do tygodnia na to, żeby wzmocnić, odświeżyć tutaj nasze mięśnie, te głębokie, których używamy do podparcia. Kolejny krok, równolegle po prostu ćwiczymy czysty głos i później robimy rozgrzewkę z takim czystym głosem. Trochę rozgrzewki oddechowej też nie zaszkodzi i zajmujemy się w dalszej kolejności darciem mordy w danej technice, zaczynając od podstaw, czyli na przykład placementu, ustawienia samego bazowego efektu dźwiękowego w danej technice, na przykład jeśli to jest fry scream, to może być to ten fry noise. I żeby to u podstaw było wygodne, żeby dobrze brzmiało, nie musi być naprawdę dojebane i ciężkie, ma brzmieć w podstawowym stopniu dobrze i dalej można sobie intensyfikować, faktycznie growlować na pełnej kurwie i krzyczeć, wykonywać kawałki i tak dalej. 12 pytanie. Jakie inne aktywności od czapy mają dobry wpływ na wokal? Jest tego całkiem sporo. Myślę, że wiele rzeczy może się przełożyć pozytywnie, tak pośrednio na jakość naszego wokalu albo po prostu tego, jakim wokalistą jesteśmy. Pierwsza taka rzecz od czapy, która mi przychodzi do głowy, to na przykład zainteresowanie literaturą, poezją. Może mieć to dobry wpływ nie tyle na sam wokal w sobie, co na Twoje teksty. One mogą być po prostu lepsze, mogą być dobre jako niezależne twory, niezależne jakieś dzieło, wiersz, a nie tylko jako tekst do konkretnego utworu. Jeśli interesujesz się poezją, lubisz pisać,
to Twoje teksty będą po prostu prawdopodobnie lepsze niż u 80% innych wokalistów, którzy nie mają takich zainteresowań. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o coś, co jest bardziej związane z naszym głosem i z tym, jak działa nasze ciało, jak to kontrolujemy i tak dalej, to dobry będzie oczywiście sport, zwłaszcza rzeczy związane z cardio, coś jak fitness, jakieś ćwiczenia aerobowe, może być to bieganie, może być to pływanie, może być to jazda na rowerze, też mogą być to sporty siłowe, takie jak trójbój siłowy. Trzeba mieć tam bardzo dobrą technikę oddychania. Jeśli technika oddychania zawodzi podczas dźwigania ciężarów, to łatwo jest sobie zedrzeć gardło i nawet uszkodzić struny głosowe, dlatego technika oddychania w trójboju jest bardzo istotna. Istotne są też mocne mięśnie stabilizujące, mięśnie głębokie. Przepona też oczywiście musi być odpowiednio dojebana, więc trójbój siłowy zdecydowanie przekłada się na to, żeby lepiej wykonywać wokal. Poza tym ogólnie ćwiczenia na tak zwany core, czyli te mięśnie głębokie, na prostowniki, choćby kalistenika, która bardzo mocno te mięśnie rozwija, też jest bardzo skuteczna jako takie dodatkowe zajęcie, które niby jest od czapy, ale nasz wokal wspiera. 13 pytanie. Kolejne normalnie pytanie. Myślę, że kilku osobom się przyda. Jak zadbać o zatoki, żeby dało się drzeć, jak mają gorszy moment? Nie jestem laryngologiem ani foniatrą, żeby na takie pytanie odpowiadać. Natomiast to, co może pomóc, to inhalacja. Jeśli nie masz nebulizatora, może być to po prostu tak zwana parówka, czyli znowu wrzątek, kilka kropel olejku z drzewa herbacianego, ręcznik na głowę, no i robimy wdechy nosem, wydechy ustami, pozbywamy się nadmiaru wydzieliny, udrażniamy sobie drogi oddechowe, nawilżamy też struny głosowe i ogólnie całą śluzówkę w jamie ustnej i w gardle. Pomaga to odkrztusić właśnie nadmiar tej wydzieliny i pozbyć się jej. Dzięki czemu możemy poczuć lepszy komfort, zatoki mogą mniej nam doskwierać. Mi to bardzo, bardzo pomaga. Korzystam z tej inhalacji praktycznie codziennie i dzięki temu mam drożny nos, nie doskwierają mi gluty w gardle, ani inne niekoniecznie ciekawe doznania, jak na przykład piekące czoło albo innego typu atrakcje. 14 pytanie. Jakie masz pozawokalne albo inaczej pozamuzyczne zainteresowania? Jest ich całkiem sporo, chociaż też nie nazwałbym się człowiekiem renesansu zdecydowanie. Takim pierwszym podstawowym pozamuzycznym zainteresowaniem jest ćwiczenie kalisteniki czy street workoutu. Ćwiczę to już około 3 lata. Bardzo lubię sobie chodzić na placyk bez względu na pogodę. Może padać deszcz, śnieg, może być grad, może być ciemno, jasno, ciepło, zimno. Nie obchodzi mnie to. Jeśli mam do zrobienia trening, to po prostu go robię. I właśnie przekłada się to między innymi na to, że mam lepszą kontrolę nad ciałem, mięśniami, co też pomaga mi skuteczniej produkować wokal i nie męczyć też mojego ciała ani głosu. Inna z takich rzeczy to na przykład lubię grać w stare gry typu Heroes 2, Heroes 3, jakieś emulatory, na przykład PSX-a, a nawet Game Boya. Lubię też gry RPG typu Baldur's Gate i tego typu klimaty, takie nerdowe. Nie poświęcam na to nie wiadomo jak wiele czasu, ale na przykład jak jestem chory, nie mogę za bardzo nagrywać coverów, ani utworów z zespołem, ani czegokolwiek takiego angażującego mocno głos. Nie mogę też ćwiczyć za bardzo na dworze, ani nawet w domu, bo nie mam po prostu siły, no to sobie odpalam taką grę. Ale poza tym przede wszystkim lubię się uczyć, lubię się rozwijać, poszerzać swoje kompetencje. I chodzi tutaj generalnie o kompetencje miękkie, czyli jakąś psychologię, rozumienie lepiej siebie, swojej świadomości, innych ludzi, motywów, jakie kierują innymi ludźmi, jak się skuteczniej uczyć, jak się lepiej rozwijać, jak pomagać innym, osiągać ich cele, jak pomagać innym rozwijać się, w jaki sposób uczyć i tego typu rzeczy, czyli szeroko rozumiany rozwój osobisty, natomiast rozwój osobisty za sprawą rozmaitych coachów, typu jakiś Coach Mike albo chuje moje jakieś inne, zyskał złą sławę. Natomiast rozwój osobisty jest świetnym narzędziem do tego, żeby być lepszą, bardziej świadomą siebie, swojego otoczenia
i ogólnie tego, jak działa ludzki umysł i świadomość człowiekiem. I polecam to każdemu. Liczą się dobre źródła informacji, wiedzy, no i swój własny zdrowy rozsądek, a czasami też intuicja i wybieranie tego, co jest mądre, co działa, a nie słuchanie jakiegoś pustego pierdolenia typu jakieś 10-godzinne nagranie, jesteś zwycięzcą, które niewiele wniesie do rozwoju twojej świadomości i poprawienia tego, kim po prostu kurwa jesteś. W zakres rozwoju osobistego i pielęgnowania swojej świadomości, pogłębiania jej również można wliczyć rozwój duchowy i to też nie jest jakiś new age, nie jest to nic religijnego, po prostu chodzi o rozumienie rzeczy niematerialnych, które tak naprawdę decydują o tym, że coś materialnego powstaje, bo wszystko, co było kiedyś ideą, czyli czymś niematerialnym, w końcu stało się tym, co jest materialne i wiedza duchowa też w dużej mierze się o to opiera i polecam choćby takie pozycje jak Bhagavad Gita, Mahabharata i tego typu rzeczy. Są bardzo proste, bardzo mądre i przy tym głębokie, nieoczywiste. Wedy są zajebiste. Pytanie 15. Jakbyś miał wybrać jakiegoś zajechanego wokalistę, żeby powiedzieć mu, żeby przestał lać na techniczność, chociaż nie wiesz, czy może być gorzej, to kto to by był? Barnes, Chris Barnes, jak zakładam, jakbym miał wybrać jakiegoś zajechanego wokalistę i powiedzieć mu, żeby hej, kurwa, zwracaj uwagę na to, jak to robisz, na swoją technikę, nie rób sobie, kurwa, krzywdy. Tak kto by to był? No tak jak zostało to zasugerowane, na pewno byłby to Chris Barnes, obecnie aktywny w Six Feet Under. Niestety jego wokal jest Six Feet Under, pun intended, i jest to bardzo, bardzo przykre. Niestety to jest przykład tego właśnie, jak alkohol i marihuana, jaranie fajek, uboga świadomość techniczna, niezbyt dobrze ustawiona emisja głosu, niezbyt dobre w ogóle ustawienie samego growla, samego false chordu, jak to po prostu w przypadku kogoś, kto bardzo dużo pracuje głosem, a tego odmówić Barnesowi nie można, bo i z Cannibal Corpse i z Six Feet Under regularnie nagrywał lub nagrywa nowy materiał i też intensywnie koncertował, więc to, jak on brzmi obecnie, obczajcie sobie choćby najnowszy album Six Feet Under, to jest efekt wieloletniej pracy nad tym, aby swój głos zniszczyć i brak autorefleksji, co jest bardzo, bardzo przykre. I zastanawiam się, czy jeszcze jego głos można uratować, czy też już jest skreślony. Wydaje mi się, że bardzo, naprawdę bardzo trzeba się postarać, żeby głos został skreślony. Myślę, że gdyby ocknął się i poszedł na terapię wokalną, na jakiś wokalny rehab do naprawdę kogoś bardzo, bardzo ogarniętego i bardzo cierpliwego, można by było z jego głosu zrobić jeszcze coś dobrego. Ale zobaczymy, co przyniesie czas, czy ten czas przyniesie, zaowocuje jakąś autorefleksją, czy też niekoniecznie. Bo tak jak mówię, obecnie ten jego głos jest już raczej Six Feet Under. Są jakieś inne osoby, którym bym powiedział, żeby przestać zwracać tak mało uwagi na technikę. Jak tak się dłużej zastanowię, to jeszcze przychodzą mi do głowy dwie osoby. Może nie chodzi o jakieś potępienie techniczne, bo ja też nie wiadomo, kim nie jestem, żeby kogokolwiek oceniać, zwłaszcza jeśli ktoś jest w rozkwicie swojej kariery, jest bogaty, popularny, czyli ma to, czego ja nie mam, to ja takiej osoby nie mogę potępiać i oceniać. Jestem bardzo daleki od tego, ale zastanawiam się po prostu, czy jeśli pani wokalistka Ginger rzuciłaby stopniowo oczywiście palenie i przestałaby pić alkohol, a zaczęłaby na przykład robić rozgrzewki przed koncertami albo przed aktywnością wokalną, czy w przekroju na przykład pół roku albo roku jej głos brzmiałby lepiej, śpiewałaby czyściej, lepiej trafiałaby w dźwięki, czy jej komfort by wzrósł, czy brzmienie jej growli screamów na przykład pogłębiłoby się, byłoby bardziej dojebane, pełniejsze. To jest coś, co bym chętnie sprawdził, a mówię o tym dlatego, że wokalistka Ginger, z tego co widziałem we wywiadach, otwarcie przyznawała, że raczej pije
i nie wiem, chyba nawet pali papierosy i generalnie ma w dupie rozgrzewki. Miałem okazję skutki tego posłuchać na koncercie Ginger, gdzie przez 3/4 koncertu fałszowała i dopiero tak naprawdę właśnie po 3/4 setu jakby nastroiła się i śpiewała czysto i było na to naprawdę skuteczne, ale przedtem to nie do końca dobrze wychodziło, chociaż barwę ma bardzo ciekawą, oryginalną, takie trochę Amy Winehouse, goes rock metal. Natomiast Screaming Growle zawsze brzmiały zajebiście, ale tak sobie myślę, czy właśnie po rzuceniu picia, palenia i zadbaniu o te właśnie emisje, o rozgrzewki i tak dalej, czy to by miało jakiekolwiek sensowne przełożenie na jej komfort, na brzmienie i w ogóle poziom wykonania, czy by było lepiej, gorzej, czy bez różnicy. I kolejną taką osobą jest wokalista, gitarzysta z zespołu Behemoth, Nergal. Po prostu zastanawiam się, jaką ma świadomość techniczną, jeśli chodzi o wokal właśnie Nergal. Nie mogę powiedzieć, że ona jest wysoka albo niska, bo nie mnie to znowu oceniać. Nie mogę oceniać kogoś, kto robi to znacznie dłużej niż ja prawdopodobnie żyje i osiąga przy tym zajebiste sukcesy, ale po prostu zastanawiam się, jak wysoki jest jego poziom świadomości technicznej i czy na przykład brzmiałby lepiej i czy czułby się lepiej ze swoim wokalem, gdyby ta świadomość wzrosła. To mnie bardzo, bardzo zastanawia.